japońska jest jedną z najpopularniejszych kuchni narodowych na świecie. Ludzie uważają japońskie gotowanie za jedno z najbardziej smacznych, wyszukanych i satysfakcjonujących. Ale w sumie dlaczego tak jest? Dzisiaj zbadamy jeden z fundamentów japońskiej kuchni, coś co nazywa się umami, znane również jako piąty smak. Pomyśl sobie o pysznym, soczystym steku, o hamburgerze ociekającym gęstym, brązowym, mięsnym sosem. Pomyśl sobie o satysfakcjonującym spaghetti bolognese. Pomyśl sobie o kawałku pysznego sushi, kawałek tłustego tuńczyka. Co te wszystkie rzeczy mogą mieć wspólnego? Umami. Szybka wizyta w supermarkecie. Kupiliśmy trochę międzynarodowych składników znanych z tego, że mają dużą zawartość smaku umami. Tak jak jesteś nauczony, że istnieją 4 smaki rozpoznawalne przez człowieka. A tutaj nagle przychodzi ci ktoś i mówi, jest 5, nie 4. To jest trochę tak, jakby wam ktoś powiedział, że wiesz, że jest północ, południe, wschód, zachód, ale tak naprawdę jest jeszcze dziababa, 5. kierunek, który wskazuje gdzieś indziej, ale ciężko powiedzieć gdzie. Ale zaufajcie mi, że jest lepszy niż wszystkie pozostałe kierunki. Słowo umami jest japońskim słowem, więc wiele osób sobie myśli, że można to znaleźć tylko w japońskiej kuchni, ale to tak w ogóle nie jest. Można znaleźć umami w wielu składnikach na całym świecie, po prostu trzeba być tego świadomym. Między innymi jest w dużych ilościach w Parmigiano Reggiano. Umami może występować również nawet w daniach instant. Ajinomoto, po japońsku esencja smaku, to jest oryginalna nazwa właśnie umami. Trik polega na tym, żeby wiedzieć, że to istnieje i wiedzieć z czym połączyć, żeby jak najwięcej wywołać tego smaku. Parmezan, anchois, suszone pomidory. Najlepsze rzeczy z całego świata. Mapa smaków umami opracowana przez Japoński Instytut Badań nad Umami, naprawdę istnieje takie coś, wskazuje 2 przykładowe składniki w polskiej kuchni. Kiełbasę, to jest akurat kabanos z Chicago, a nie z Polski, ale to jest najlepszy przykład, jaki tutaj mamy pod ręką w Japonii. Oraz wędzoną makrelę. I ta druga rzecz jest dla mnie mega ciekawa, bo wędzona makrela od zawsze była jedną z moich ulubionych rzeczy w Polsce do jedzenia. Czuję, że cały się ślinie strasznie od tego całego jedzenia, które tutaj mamy. You don't get high on your own supply. Umami ma kilka ważnych cech charakterystycznych. Trwa dłużej niż pozostałe smaki, to znaczy jak kończymy jeść, to dłużej go czujemy. Odczuwamy go na większej powierzchni języka. Smak umami bardzo wzbudza wydzielanie śliny, czyli też budzi apetyt. To powoduje, że niektóre potrawy, które mają bardzo mocny smak umami, trudno jest przestać jeść. Ale Krzysztof, to powiedz, jak to tak naprawdę smakuje? Dla mnie najlepszym sposobem jest po prostu zbieranie różnych składników i znajdowanie w nim wspólnego mianownika. No bo pomyślcie sobie na przykład, co ma wspólnego parmezan i suszone pomidory. I ten wspólny mianownik to będzie umami. Albo co ma suszony pomidor, co nie ma zwykły pomidor. W sumie ma to zwykły pomidor, ale suszony pomidor ma z 4 razy więcej co najmniej. Spróbujemy teraz ramenu. W poszukiwaniu smaku umami wybierzemy ramen o smaku sojowym z mięsem, które to połączenie wyciąga podobno więcej smaku umami niż inne kombinacje. I spróbujmy się skupić na tym, żeby właśnie wyczuć umami. Wydaje mi się, że to tak trochę działa, że masz tę taką powierzchowną warstwę prostych smaków, ale to wszystko gdzieś tam na takiej drugiej płaszczyźnie czubków smakowych się spina w jedną całość i masz taki satysfakcjonujący posmak. Ramen smakuje tutaj bardzo jak taki bulion praktycznie, jak polski bulion. Myślę, że w polskim bulionie też jakieś umami by się znalazło. Ponieważ za mało jeszcze dzisiaj zjedliśmy, Kasię, zapraszam Cię na makaron. Spróbujemy sobie kolejnego klasycznego dania dzisiaj, makaron yakisoba. Yakisoba, czyli po prostu smażony makaron. Soba, yaki to jest po japońsku smażone. Jaki taki takoyaki? No. To jest makaron na bazie soli, a to jest na bazie sosu. Zobaczymy, czy ma umami, mami. W ogóle większość sosów ma taki smak umami mocny. I to taki masz.
Z jednej strony takie proste danie, ale tyle smaku w nim. Makaron z jajkiem i z kapustą i z płaczkiem. Ciekawe to jest, że na przykład nie za bardzo umami funkcjonuje w świecie deserów. Bardziej na zakończenie posiłku w stylu umami typuje się na przykład sery. Sery z owocami, z winogronami na przykład, więc Francuzi wiedzą co robią. Now we're going to show you the Japanese side of umami, and to help us we have Mayuko with us. Hello, konnichiwa. We met 2 years ago, we had a cooking class. We made a video for the Waga Pais, you can watch it. Mamy tutaj cały szereg japońskich składników, którymi się teraz troszkę pobawimy. Katsuobushi, czyli płatki ryby bonito. Suszone grzyby shiitake. Jajka marynowane w sosie, czyli ajitama. Wieprzowinka, pędy bambusa. Płatki tempury. A to jest najważniejsze w tym wszystkim. To tutaj to jest tak zwane kombu. To jest jeden z rodzajów japońskich glonów. Bardzo charakterystyczny smak. Zapach nasz. Ludzkość znała smak umami oczywiście od zarania dziejów. Nawet starożytni Rzymianie mieli potrawę bazującą na sfermentowanym sosie, o którym myśli się w dzisiejszych czasach, że to dlatego im smakowało, że było tam umami. Oczywiście jednak przez wieki ludzkość nie była świadoma, dlaczego te rzeczy są takie dobre. Dopiero na początku XX wieku Japończyk o nazwisku Kikunae Ikeda zadał sobie pytanie, dlaczego bulion dashi, tradycyjny japoński bulion, zrobiony z użyciem glonów kombu, jest taki smaczny i tak trudno powiedzieć, dlaczego on jest taki smaczny, bo nie jest ani słony, kwaśny, ostry, ani gorzki, jest po prostu taki... W toku badań udało się Ikedzie wyciągnąć z kombu ten kluczowy czynnik, którym okazał się kwas glutaminowy. Okazało się, że to kwas glutaminowy powoduje, że niektóre rzeczy są bardziej smaczne niż inne. Trochę czasu ludziom zajęło popchnięcie tego tematu dalej, bo dopiero w roku 2000 zostało naukowo udowodnione, że ludzki organizm posiada receptory kwasu glutaminowego i tym samym umami zostało uznane za piąty smak, zachowując tę nieco zabawną nazwę. Tak wygląda podstawowa zupa umami. Glony i płatki z ryby bonito. Samo sobie jest takie trochę... Nie czuję się aż tak pełne bez tych innych smaków. Shiitake. Najlepszy sposób na nauczenie się rozpoznawania smaku umami to właśnie degustacja czystego bulionu dashi. Taki bulion dashi też czasem możecie w postaci z drobnymi dodatkami dostać w restauracji, w postaci takiej czystej zupki. A teraz spróbujemy ugotować sobie coś ciekawego, żeby wyciągnąć smak umami z dań instant firmy Ajinomoto, która stoi trochę za tym, że umami stało się globalnym trendem przez ostatnie ponad 100 lat w sumie. I robimy to właśnie teraz na podstawie zupek i makaronów, które przyjechały do nas właśnie z Polski. Mamy więc tutaj dwa rameny i pokażemy wam, jak je skustomizować. Tu mamy instant ramen o smaku sojowym. Dodajemy sobie do niego marynowane jajko i troszkę wieprzowiny ciasiu i jeszcze pędy bambusa i jeszcze chrupiące nori. A tutaj mamy ramen miso. Miso ramen jest znany na wyspie Hokkaido, więc zrobimy ramen w stylu Hokkaido, dodając do niego kukurydzę, jajeczko i masło. Dodajemy jeszcze glony wakame. Także jak widzicie, nawet w daniach instant można sobie smak umami zlokalizować, jak się postara. Dzień makaronu. Jutro będzie trzeba biegać. Myślę, że to jest ciekawy twist, żeby zrobić taki Hokkaido ramen, instant ramenu. Nigdy o tym nie pomyślałem. Spróbujemy jeszcze zrobić coś ciekawego na bazie yakisoby. Japoński klasik cuisine. Opowiedz nam o swojej modzie dzisiejszej.
Kogo ubrałaś? Lokalna designerka mi to wyprodukowała. Do jakisoby dodamy jajko. Zatrzemy sera parmezan. Płatki ryby bonito. I płatki tempury. W Polsce możecie je zastąpić na przykład bułką tartą. Yakisoba w wydaniu instant z dodatkowym umami. Naprawdę ciekawe, płynie z tego taki wniosek, że umami to nie są tylko jakieś fancy rzeczy w drogich restauracjach. Można go znaleźć nawet w daniach instant i można go też uwypuklić, tworząc ciekawe połączenia różnych składników. Także no mam nadzieję, że nauczyliście się dzisiaj z nami czegoś nowego. Jak widzicie, umami to jest bardzo ciekawa kwestia, bardzo niejednoznaczna historia, którą warto się zainteresować, bo szukanie smaku umami w kuchniach różnych krajów to jest niezmiernie ciekawy temat i ten wspólny mianownik między wszystkimi najpyszniejszymi rzeczami na świecie to jest też super sprawa. No oczywiście ten film został zrealizowany we współpracy z Ajinomoto. Jeśli chcecie sobie spróbować smaku umami w daniach typu instant, to możecie to zrobić właśnie z tymi produktami. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, pozdrowienia z Japonii i do zobaczenia w następnym filmie. Umami jest umniami. Smakuje jak umami.